Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Dziś, kochani, będzie trochę krócej, ale za to konkretniej. I powiem Wam jedno. To temat, który każdy opiekun psa powinien zapamiętać na całe życie. To nie jest coś, co można zlekceważyć albo odłożyć na później. Dziś porozmawiamy o tym, co może zaszkodzić, a nawet zabić naszego pupila. Prosto z kuchni. Tak, z naszej własnej kuchni, w której często kryją się pułapki, o których nie mamy pojęcia. Ten odcinek nie będzie straszyć, ale będzie ostrzegać. Bo lepiej wiedzieć, moi drodzy, niż żałować. Czasem trzymasz w dłoni kostkę czekolady, czasem dzielisz się z psem kawałkiem obiadu, bo tak słodko prosi. Czasem nawet nie zauważysz, że coś nam spadło z talerza, a potem kilka godzin później on przestaje się bawić, przestaje oddychać i nikt nie wie dlaczego. A przecież w twojej kuchni nie było trucizny, nie było niebezpiecznych pułapek, nie było złej woli. Była tylko miłość. Ten odcinek nie będzie przyjemny, nie będzie lekki, ale będzie potrzebny. Bo dziś opowiem Ci o tym, jak Twoja kuchnia może stać się śmiertelną pułapką dla psa i nie po to, by Cię osądzić, ale po to, by Twój pies żył. Opowiem Ci o czekoladzie, która dla psa jest jak cyjanek, o winogronach, które potrafią zniszczyć nerki, o cebuli i czosnku, cichych trucicielach, które kryją się w domowych obiadach, o tych wszystkich małych gestach, które miały być dowodem miłości, a mogą skończyć się tragedią. Ten podcast może uratować życie, może uratować Twojego psa, może być różnicą między jednym błyskiem radości więcej, a ciszą, która nie powinna nadejść. Więc usiądź, włącz serce i pozwól, że Ci o tym opowiem. Nie z podręcznika, nie z laboratorium, ale z głębi troski, z doświadczenia i z wiarą, że jeśli dziś usłyszysz to, co mam Ci do powiedzenia jutro, Twój pies będzie bezpieczniejszy. Czasem nie wiemy, że trzymamy w dłoni coś, co może skrzywdzić naszego psa. Wydaje się, że skoro coś jest zdrowe dla nas, to i dla niego będzie dobre. Ale pies to nie człowiek. Jego organizm działa inaczej. To, co dla nas jest przysmakiem, dla niego może być trucizną. Wędliny z dużą ilością soli, kiełbasa, parówki – to wszystko jest dla psa zbyt ciężkie. Ich układ pokarmowy nie radzi sobie z przyprawami, a nadmiar tłuszczu może prowadzić do zapalenia trzustki. Wiele osób nie wie, że ciasto drożdżowe, nawet surowe, to jedno z największych zagrożeń. W brzuchu psa może zacząć fermentować, powodując ból, wzdęcia, a nawet zatrucie alkoholowe. Surowe jajka z kolei zawierają awidynę, która ogranicza wchłanianie witamin i może prowadzić do niedoborów. Nabiał także nie jest dobrym pomysłem. Wiele psów ma nietolerancję laktozy, której objawy są trudne do przeoczenia. Nie zapominajmy też o produktach, które zawierają słodziki. Ksylitol, który już wcześniej wspomnieliśmy, występuje w gumach do rzucia, wypiekach, a nawet niektórych masłach orzechowych. Wystarczy niewielka ilość, by poziom cukru we krwi psa gwałtownie spadł, powodując drgawki i wstrząs. Nie karmmy psów z talerza, nie z miłości. Z miłości powinniśmy dawać im to, co bezpieczne i dostosowane do ich potrzeb. Zamiast resztek z obiadu, marchewka, jabłko bez pestek, gotowany ryż, kawałek gotowanego mięsa. Tak, one też potrafią być nagrodą. Tak, one też mogą być symbolem naszej troski. Kochajmy je mądrze, bo każda miska może być listem miłosnym albo ostatnim pożegnaniem. Nie zapomnijmy o kawie, herbacie, napojach energetycznych. Kofeina? To, co nam daje poranek, psu odbiera serce, dosłownie. Alkohol? Nawet kilka kropel. Może zniszczyć psa od środka. To nie bajka, to chemia. I na koniec ksylitol, słodzik, taki niewinny, w gumie, w paście. Ale gdy pies go zje, cukier we krwi spada gwałtownie. Zaczyna się wstrząs, wątroba poddaje się. Śmierć przychodzi szybko, zbyt szybko. Mądra miłość do psa to nie tylko spacery i głaskanie. To także wiedza,
To świadomość, że czasem lepiej odmówić kawałka szynki, niż potem ratować życie. Bo każda decyzja, nawet ta najdrobniejsza, przy kuchennym blacie, może mieć znaczenie. Dlatego zanim podzielisz się z psem czymś, co sam lubisz, zatrzymaj się na chwilę i zapytaj, czy to na pewno mu nie zaszkodzi? A żeby zakończyć nieco lżej, jeden z moich psów ukradł ostatnio marchewkę z siatki z zakupami. One uwielbiają wpychać nos w torby. Staram się nie zostawiać ich na ziemi, ale wracając z targu objuczony siatkami jak wielbłąd w środę o poranku, postawiłem wszystko na podłodze. No i się stało. Zanim zdążyłem się odwrócić, już chrupał marchewkę z taką dumą, jakby właśnie wygrał w totka. A żeby było zabawniej, w pysku powiewała jeszcze ta zielona, rozczochrana nać. Było trochę bałaganu, bo jak się okazało, liście smakują znacznie gorzej niż korzeń. Kochajmy nasze psy tak, jak one kochają nas, bezwarunkowo, ale z odrobiną zdrowego rozsądku. Pamiętajcie, kochani, niech każda miska będzie pełna zdrowego dobra. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą Wam lepiej dbać o Waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.